Witaj. Chciałbym Ci dzisiaj zaprezentować nagranie mojej kolejnej rozmowy z Dieterem Broersem, fizykiem, filozofem, autorem książek oraz, tu zacytuję słowa, którymi zapowiedziano jego prelekcję na jednym z kongresów, przyjacielem ludzi. Bardzo się cieszę, że nasz wspólny przekaz trafia aż do tak szerokiej publiczności. Nie wierzyłem własnym oczom, gdy ostatnio zobaczyłem, że mój kanał na YouTube zdobył w ciągu niespełna 2 miesięcy ponad 14 000 subskrypcji. To jest niesamowite po prostu. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Szczególne podziękowania dla wszystkich wspierających moją pracę, która daje mi nieskończenie wiele radości. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do wysłuchania nagrania. Guten Morgen, lieber Dieter. Guten Morgen, lieber Thomas. Es freut mich, dich wieder zu hören. Miło mi Cię znów usłyszeć. Dieter, wydarzenia przyspieszają. Ostatnio czytałem, że nawet Ziemia kręci się szybciej wokół własnej osi niż wcześniej. Czy takie doniesienia są prawdziwe? Jeśli tak, to jaki wpływ może mieć takie zjawisko na nas, ludzi? Okej, oczywiście rozumiem, że dni i noce są w związku z tym krótsze. A może generalnie zmieni się przez to nasze odczucie czasu? Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat? Do pierwszej części Twojego pytania mogę się odnieść w sposób następujący. Potwierdzić osobiście mogę tylko coś, w związku z czym wykonywałem pomiary samodzielnie. Tak, w tym przypadku nie było, ale ta informacja była publikowana w całym szeregu uchodzących za konserwatywne i wiarygodne źródła czasopismach naukowych. Konsultowałem tę sprawę również z astrofizykiem współpracującym z niemieckim Instytutem Maxa Plancka. Wspominaliśmy o nim wcześniej w kontekście jego badań dotyczących nowego gatunkowo promieniowania z centrum galaktyki. On potwierdził, że zmiany prędkości obrotu Ziemi najwyraźniej faktycznie mają miejsce. Co najciekawsze, traktuje on to zjawisko jako indykator przebiegunowania naszej planety, o którym wspominaliśmy wcześniej. Przyspieszone tempo obrotu ma zawsze związek z jądrem Ziemi. Proces, przez który właśnie planeta przechodzi, będzie miał okres przejściowy, kiedy krótko będziemy mieć zamiast 2 aż 4 bieguny. I dopiero w końcu tego procesu dojdzie do stabilizacji zamienionych już miejscami biegunów. A więc dla niego i jego grupy badawczej przyspieszenie obrotu Ziemi jest jednoznacznym potwierdzeniem procesu, w trakcie którego właśnie się znajdujemy. Moja główna specjalność to biofizyka. Zmiana prędkości obrotów Ziemi musi mieć wpływ również na nas, ludzi. Z własnego doświadczenia i obserwacji mogę jednoznacznie stwierdzić, że moja percepcja czasu doznała zmiany. On po prostu przyspieszył. Wydaje mi się, że to może mieć związek z przejściem z linii czasu Ziemi pierwszej na nową Ziemię, którą nazywam Ziemia numer 2. Musimy pamiętać, że wszystko jest ze wszystkim powiązane. Ziemia, my, ludzie, wszystko we wszechświecie. To jest zawsze kompleks wzajemnych związków, uzależnień i wpływów. Wszystko jest ze wszystkim połączone. To stwierdzenie teoretycznie jest znane wszystkim zajmującym się szeroko pojmowanym rozwojem, ale trzeba pamiętać, że ma ono wielkie przełożenie praktyczne.
Jakakolwiek zmiana w systemie wszechświata jako całości ma bez wątpienia wpływ na naszą psychikę i świadomość. findet damit auch eine Entsprechung. Okay. Auch interessant. Tak, to bardzo ciekawe. Tomek? Dieter, kilka dni temu świat obiegły informacje dotyczące załamania dostaw prądu w Pakistanie. Niektóre źródła podawały również o ciemnościach w Watykanie. Gdy usłyszałem o tym, zastanawiałem się, czy może mieć to związek z omawianymi wcześniej zmianami pola magnetycznego, którego wyzerowanie miało prowadzić do takich właśnie awarii. Mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym wydarzeniem o skali światowej, bo na dłuższy czas bez prądu pozostało ponad 200 milionów osób. Co sądzisz na ten temat? Dieter? Tak, faktycznie. W tym kontekście mówi się o największej awarii tego typu w historii ludzkości. Niełatwo jest sprecyzować przyczynę jej wystąpienia, ponieważ w grę wchodzi kilka wariantów. Jednym z możliwych jest oczywiście sabotaż. Ale wrócę w tym momencie na teren, na którym czuję się najpewniej, bo jest on moją naukową specjalnością. Chodzi o to, że silne pola elektromagnetyczne, niezależnie od ich źródła, mogą doprowadzić do zdewastowania sieci elektrycznych. Potencjalnym źródłem może być instalacja HAARP oraz wielki przyspieszacz hadronów w Instytucie CERN. Najbardziej jednak rządy wszystkich krajów obawiają się potencjalnych zakłóceń pochodzących od Słońca. Ładunkowi plazmy wyrzuconemu podczas wybuchu koronalnego towarzyszy zawsze silne pole elektromagnetyczne, które rozchodzi się sferycznie. Wybuchom na Słońcu towarzyszy energia kilka milionów razy większa od energii wybuchu jądrowego. Ziemia jest zwykle chroniona polem magnetycznym, tworzącym magnetosferę. Jednak gdy pole elektromagnetyczne towarzyszące koronalnym wyrzutom plazmy o wielkiej mocy, tzw. megaflare, uderzy bezpośrednio w magnetosferę, może wywołać to nieobliczalne skutki. Naprawdę silny impuls elektromagnetyczny skierowany w Ziemię jest w stanie w ciągu kilku minut rozłożyć na łopatki cały system energetyczny planety. Inicjowane przez pole elektromagnetyczne prądy indukcyjne zniszczyłyby wszystkie bez wyjątku transformatory, bez których produkcja prądu nie jest możliwa. To jest zupełnie trywialna fizyka i mieliśmy już takie przypadki. Na przykład kilka lat temu w Kanadzie, gdzie w jednej z prowincji bez prądu zostało prawie 30 milionów osób. Jako przyczynę zidentyfikowano jednoznacznie wybuch koronalny na Słońcu, którego moc nie była jednak tak wielka, aby zagrozić całej planecie. W wypadku Pakistanu nie mogę jednoznacznie na razie stwierdzić, co było przyczyną, ale na wydarzenia podobnego typu powinniśmy być przygotowani. Musimy rozumieć fakt, że w związku ze zwiększonym generalnie promieniowaniem kosmicznym Słońce z powodu swojej masy absorbuje dużą część tych schodzących energii. Możemy porównać Słońce do intensywnie podgrzewanego szybkowara z niewydolnym zaworem bezpieczeństwa. Obserwując spektrum energetyczne Słońca, możemy być pewni, że do takiego rozładowania wcześniej lub później dojdzie. Dane sygnalizujące ciśnienie w naszym słonecznym samowarze nie są z oczywistych powodów prezentowane na oficjalnych stronach, jak na przykład stronie NASA. Tomek? A więc pytanie dotyczące wielkiego wybuchu koronalnego nie brzmi czy, tylko kiedy? Dieter? Tak, dokładnie. Za chwilę zaprezentuję Ci krótkie wystąpienie eksperta amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Infrastruktury Elektrycznej. Obrady tego gremium odbywają się zwykle za zamkniętymi drzwiami. To krótkie wideo ma w związku z tym unikatowy charakter. Chciałbym pokrótce odnieść się do kluczowych ustaleń naszego właśnie opublikowanego raportu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Energii, który został przeprowadzony w porozumieniu z Biurem Nauki, Techniki i Polityki Białego Domu, Departamentem Obrony i grupą kongresmenów. Zmodelowaliśmy cały system zasilania i system przesyłowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chcę powiedzieć, i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie i od razu, konfrontacja zgubnego słonecznego impulsu elektromagnetycznego z naszymi sieciami jest nieunikniona. To tylko kwestia czasu. I jak ja to widzę, ale co także wynika z badań, które przeprowadziliśmy, nasza cywilizacja jest całkowicie nieprzygotowana na taką ewentualność. A oto kolejne pytanie, które zadałem podczas naszej rozmowy Dieterowi.
Dieter, czytałem ostatnio Twój bardzo ciekawy artykuł, w którym stwierdziłeś m.in., że linie czasu między starą a nową Ziemią coraz bardziej się od siebie oddalają. Osobiście wydaje mi się czasami, że jestem już na nowej Ziemi, a potem w związku z jakimś wydarzeniem czuję się cofnięty do Ziemi 3D. Sądząc po komentarzach, jest to również doświadczeniem wielu osób. Teraz pytanie w tym kontekście. Czy w najbliższej przyszłości doświadczymy stanu jednoznacznego i stałego przypisania do nowej Ziemi, już bez powrotów? Jeszcze jedno pytanie. Czy okno transferowe między starą a nową Ziemią kiedyś się zamknie? Dieter? Muszę powiedzieć, że moje doświadczenia są zbliżone do Twoich, ale nie tylko moje. W tysiącach maili, które otrzymuję, opisywany jest podobny stan rozdwojenia, chociaż większość ich autorów przypisuje się już raczej do nowej Ziemi. Prowadziłem ostatnio kilkudniowe warsztaty na temat linii czasu i teorii multiświatów. Teorie te mają bardzo solidny naukowy fundament w fizyce kwantowej. Jeśli naukowe interpretacje i obliczenia porównamy z obserwowanymi w naszym życiu zmianami percepcji, zbieżność jest widoczna na pierwszy rzut oka. Nasze obserwacje potwierdzają i nawet uzupełniają wyniki badań naukowych. Można zaobserwować tak zwane time splitting, to znaczy rozdzielenie linii czasu. I to nie jest żaden New Age. Poważni naukowcy zajmują się tym tematem już od dziesięcioleci. Bardzo zaawansowane studia przeprowadzili w tym kontekście rosyjscy naukowcy. Oczywiście również w celach militarnych. Tam były nawet przyznawane patenty na metody tworzenia nowych linii czasu. Jestem osobiście przekonany i nie jestem w tym samotny, że mamy aktualnie do czynienia z fazą rozdzielenia linii czasu. Chwilę obecną można porównać do jazdy na nartach, gdzie na przykład lewa narta jest starą ziemią, a prawa nową. Szosujemy na razie na obu, ale w którymś momencie będziemy musieli zdecydować się, którą nogę podnieść, aby podróżować na jednej z nich. Ziemia 1 to jest Ziemia, którą znaliśmy do tej pory. Oczywiście i ta Ziemia będzie przechodziła przez swoisty proces oczyszczenia, proces kosmicznej homeostazy. Na Ziemi drugiej natomiast będą panowały wyższe wibracje. Wszystkie rzeczy, które postrzegamy zmysłami, są zbudowane według praw fizyki. Elektrony krążące wokół jądra będą wykonywały swój ruch po wydłużonej orbicie. W fizyce znane jest w tym kontekście pojęcie wzbudzonego stanu elektronów, a więc przeskok elektronu na wyższy poziom energetyczny niż w stanie podstawowym. Jeśli więc jednym z budulców nowej Ziemi byłyby elektrony wzbudzone, nie byłaby ona widoczna dla osobników znajdujących się na terytorium utworzonym z atomów z elektronami w stanie podstawowym. Różnica częstotliwości utworzyłaby granicę nie do pokonania dla zmysłów. Myślę, że słynne pojęcie wniebowstąpienia opisuje właśnie ten proces. Powtórzę, że według mnie znajdujemy się w środku tej przeprawy i że nastąpi czas, że pamięć o starej Ziemi zostanie wymazana. Po prostu zapomnimy, że kiedykolwiek była Ziemia inna od tej nowej. Zupełnie tak samo, jak to bywa ze snem. W momencie przebudzenia pamiętamy jeszcze jego zarysy, ale już za moment zapominamy o nim najczęściej zupełnie. Nie powinniśmy nigdy zapominać o tym, że nasz stan emocjonalny, a więc przede wszystkim myśli i emocje, tworzą naszą rzeczywistość, a w warunkach nowej Ziemi ten proces będzie skrócony do minimum. Gdybyśmy mogli sobie przypomnieć o Ziemi 3D, myśli i emocje z nią związane prowadziłyby do wielkich zakłóceń spowodowanych odbudową fragmentów starego świata w nowej rzeczywistości. Jestem przekonany, że czuwające nad nami prawa kosmosu nie dopuszczą do takich perturbacji. Tomek? Dieter, następne pytanie przejąłem z komentarza pod naszymi wcześniejszymi rozmowami. W jednej z nich powiedziałeś, że od roku 2012 nasza przyszłość nie jest zdeterminowana i że w związku z powyższym jakiekolwiek prognozy i przepowiednie nie mają już sensu. Ale jak ta wypowiedź ma się w stosunku do horoskopów urodzeniowych? Czy nie jest tak, że nasze dusze wybierają na czas rozpoczęcia kolejnej inkarnacji konkretny układ planet
gwarantujący zaistnienie specyficznych energii umożliwiających realizację planu duszy? Według klasycznej astrologii, która jest przecież nauką z tradycją sięgającą wielu tysięcy lat, chwila urodzenia determinuje naszą przyszłość. Czy uważasz w związku z tym, że od 2012 roku powinniśmy zapomnieć o horoskopach urodzeniowych? Jak to widzisz? Dieter. Energie momentu urodzenia dają nam coś w rodzaju podstawowego wyposażenia. Można je nazwać, stosując terminologię stosowaną w wypadku urządzeń elektronicznych, ustawieniami fabrycznymi. Ale może zastanówmy się najpierw nad pojęciem zdeterminowanego świata. Zdeterminowanym może być jedynie świat, w którym żyje nasz awatar, zazwyczaj sterowany przez nasze ego. Ale my nie jesteśmy tym awatarem. Jest dokładnie tak, jak powiedział Chrystus: jestem w tym świecie, ale nie z tego świata. To, kim jesteśmy naprawdę, jest poza granicami uwarunkowanego świata Matrixu. Nazwijmy tę część naszym boskim aspektem, wolnym od programu uwarunkowań. Świat Matrixu miał swój sens. To było przedszkole, terytorium, na którym dojrzewaliśmy. W roku 2012 miało miejsce symboliczne przecięcie pępowiny, dające nam możliwość samodzielnego działania według własnej woli. Co wcale nie znaczy, że ustalenia astrologii dotyczące horoskopu urodzenia straciły swoją ważność. Nastąpiła jednak bardzo poważna zmiana. Specyficzne promieniowanie kosmiczne spowodowało, że wspomniane wcześniej ustawienia fabryczne mogą być przez nas własnoręcznie zmienione. Możemy na przykład zadeklarować: dziękuję Ci, kosmosie, dziękuję Ziemio za wszystkie dary, które otrzymałem, jestem za nie wdzięczny, ale teraz czuję się na siłach samodzielnie wyznaczyć swoje cele oraz drogę, którą będę do nich zmierzać. Musimy zrozumieć, że promieniowanie, które dociera do nas od kilku miesięcy, różni się kardynalnie od panującego w czasie, gdy powstawały podwaliny takich nauk jak astrologia. Wyniki obliczeń nie mogą być aktualne, gdy zmienia się jeden z czynników mających na nie wpływ. Nasza planeta znajduje się w zupełnie nowym miejscu na ramieniu spirali galaktyki i jesteśmy konfrontowani z zupełnie innymi energiami i promieniowaniem. Możemy dokonać zmian wyników obliczeń horoskopowych, jeśli tylko taka będzie nasza wola. Możemy oczywiście też zadecydować, że obliczenia te są dla nas wiążące. To już indywidualna sprawa każdego z nas. Tomek? Dieter, należysz do najbardziej doświadczonych naukowców badających wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Pytanie, czy mógłbyś sprecyzować, jaki wpływ będzie miało ostatnio obserwowane wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne, także to pochodzące z centrum naszej galaktyki Sagittarius A dla nas ludzi? A może już dokonałeś obserwacji konkretnych zmian? Dieter? Tak, masz rację. Tym obszarem zajmuję się od ponad 40 lat. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że pewne kombinacje natężenia promieniowania i korelujących z nim częstotliwości oddziaływują w sposób szczególny na naszą psychikę. W przeszłości kierowałem interdyscyplinarnymi grupami naukowców na kilku uniwersytetach, w ramach których zajmowaliśmy się tą tematyką. Do sfery naszych badań należały również te, które były związane z moim wynalazkiem, urządzeniem 150 MHz, którego zastosowanie wywołało u wielu uczestników eksperymentów stan poszerzenia świadomości. Stan, który pozwalał dotrzeć do schowanych w podświadomości prawdziwych przyczyn schorzeń. A gdy te zostały odkryte, następowało zazwyczaj uzdrowienie. Musimy wiedzieć, że Słońce również nadaje w takcie 150 MHz. Ta częstotliwość charakteryzuje również promieniowanie pochodzące z centrum naszej galaktyki. Opierając się na moich wcześniejszych badaniach, mogę bez wątpienia stwierdzić, że Słońce i Sagittarius oddziaływują na naszą świadomość w kontekście przebudzenia. Większość z nas odczuwa niedostatek tej częstotliwości, znajdując się ciągle jeszcze w przysłowiowej jaskini Platona, w której pojawiające się cienie odbiera się za rzeczywistość. Przebudzenie według mnie nastąpi, zostając już przy tym przykładzie, gdy zrozumiemy, że światło generujące cienie pochodzi z nas samych, że my je emitujemy.
A więc fakt oddziaływania promieniowania o częstotliwości 150 MHz na psychikę jest znany już od 40 lat. Aktualnie mamy do czynienia z wysokoenergetycznym promieniowaniem o tej częstotliwości, co jest ewenementem w historii rozwoju ludzkości. Na dodatek pole magnetyczne, będące swoistym parasolem chroniącym nas przed promieniowaniem kosmicznym, zmniejsza się z każdym dniem. Nie ulega wątpliwości. Kosmiczny budzik jest nastawiony na bardzo głośny sygnał. Tomek? Dieter, kolejne pytanie zostało również zadane przez autorkę jednego z komentarzy. Chodziło o tematykę rozpuszczenia karmy. Wspominałeś w jednym z ostatnich nagrań, że panujące obecnie energie wspierają ten proces w sposób niebywały i dotąd niespotykany. Czy moglibyśmy wrócić na chwilę do tego tematu? Autorka pytania sygnalizowała, że nie zrozumiała wszystkich aspektów omawianego procesu. Dieter? Może na wstępie przypomnijmy, czym jest w ogóle karma. W ogólnym pojęciu to mechanizm kauzalny, zależność przyczynowo-skutkowa. Dzisiaj coś zrobiłem, jutro otrzymuję za to rachunek. Ale tak naprawdę chodzi o uniwersalne kosmiczne prawo wyrównania. Wyrównania za czyn, który nie był zgodny z porządkiem kosmicznym, który zakłócił harmonię wszechświata, a więc którego charakter pozbawiony był pierwiastka miłości lub wypaczył relacje między otrzymywaniem i dawaniem. I to się ciągnęło przez tysiące lat wojen, bólu i cierpienia. A przyczyną takiego stanu było zapomnienie, że wszyscy jesteśmy dziećmi wielkiego Stwórcy. Efekt karmy był dla nas swoistym drogowskazem, informacją, że zboczyliśmy z drogi. Ale prawdziwe rozpuszczenie karmy polega na rozpoznaniu, że spotykam sytuacje, które mi pokazują, że to właśnie ja byłem kiedyś jednostką zachowującą się w sposób asocjalny, zakłócający harmonię wszechświata. Jednostką, która zboczyła z drogi miłości. Kiedy rozpoznaję to w sposób fundamentalny, podmurowany emocjami, którym często towarzyszą łzy, kiedy postrzegamy w jakiejś sytuacji lub w człowieku, które osądzamy jako negatywne i przyczyniające nam ból, kiedy rozpoznajemy w tym wszystkim lustro odbijające nasze wcześniejsze czyny, jesteśmy gotowi opuścić koło karmy. Wtedy i tylko wtedy. Jak już wcześniej wspominaliśmy, nikt świadomie nie jest w stanie czynić nic złego. Jeśli przyczynialiśmy komuś ból lub kogoś niesprawiedliwie potraktowaliśmy, stało się tak, bo byliśmy po prostu nieświadomi. Teraz już to rozumiemy, ponieważ jesteśmy na wyższym poziomie świadomości. Nie ma winy, jest tylko nieświadomość. Nasuwa się piękna analogia do wątku omawianego przed chwilą. Pacjenci zdrowieją, jeśli pod wpływem specyficznych wartości pola magnetycznego uświadamiają sobie przyczynę choroby. Podobnie jest w przypadku karmy. Jeśli zrozumiemy fakt, że aktualna sytuacja powodująca dyskomfort jest związana z naszymi przeszłymi czynami i jeśli dziękujemy za zrozumienie tego, wyciągamy wnioski i nie wpadamy więcej w stare schematy, karma się rozpuszcza. Zrozumienie tego faktu jest wspierane aktualnym promieniowaniem docierającym do Ziemi. Ten fenomen podlega nawet obliczeniom w zakresie fizyki kwantowej. Prowadził je m.in. jeden z jej fenomenalnych przedstawicieli, George Charon. Potrafił on określić nawet, jaka energia, jakie częstotliwości są niezbędne, aby zaistniał omawiany efekt pozwalający doprowadzić do rozpuszczenia karmy. Ten temat jest tak fascynujący, że moglibyśmy mu poświęcić co najmniej 5 audycji. Tomek. Dieter, mamy rok 2021, a więc rok, w którym, jak uzgodniliśmy, przyjedziesz do Polski. Myślę, że odbędzie się to późną wiosną lub latem. Dokładny termin uzgodnimy później. Ja chciałbym zorganizować centralne wydarzenie, spotkanie z Tobą w Warszawie i może kilka mniejszych w różnych ciekawych miejscach. Oczywiście także u mnie na Mazurach. Dowiedziałem się ostatnio, a tego tematu jeszcze nie omawialiśmy, że Twoja partnerka życiowa, Vera, przyjaźni się z Dewą Premal. Czy mógłbyś się zorientować, czy Dewa Premal nie mogłaby wziąć udziału w tym centralnym spotkaniu w Warszawie? Ona jest w Polsce znana i lubiana. Oczywiście terminy musielibyśmy dopasować, ale oczyma wyobraźni widzę już na plakatach informacje o spotkaniu z Dieterem Broersem i Dewą Premal. Dieter? O tak,
Deva występuje w duecie. Mitten i Deva. Ta para tworzy arcydzieła przepełnione wspaniałymi wibracjami harmonii i miłości. Ich muzyka wpływa na nas na wielu poziomach. Vera jest nie tylko bliską przyjaciółką tych obojga. Przed laty odkryła ona i można powiedzieć wylansowała Devę Premal. A potem była jej producentką. W ogóle Vera była jedną z ważniejszych producentów muzycznych w Niemczech. Poproszę ją, żeby skontaktowała się z Devą. Wiem, że w zeszłym roku obie panie się spotkały w Wiedniu na koncercie, a potem kontynuowały wieczór w jednej z wiedeńskich restauracji. Między nimi panuje bardzo bliska i serdeczna atmosfera. Wykorzystajmy więc tę relację i spróbujmy ściągnąć Devę Premal na nasze spotkanie w Polsce. Tomek? To byłoby super. Pozdrów serdecznie Werę i przekaż prośbę moją i naszych słuchaczy, żeby pomogła nam zorganizować przyjazd Devy Premal i Mittena na spotkanie w Warszawie. Perfekt, Dieter. Super Gespräch, super. Wenn du noch vielleicht zwei Sätze, Super. traditionsgemäß. Wspaniała rozmowa. Gdybyś jeszcze chciał skierować kilka słów do polskich słuchaczy, to byłby teraz na to odpowiedni moment. Ja, also auch wenn es sich anhört wie eine Wiederholung. Chętnie. Nawet jeśli będzie to wyglądało na powtórzenie. Ale przecież prawda nie staje się bardziej prawdziwa przez to, że jest nowa. Chodzi o uniwersalną prawdę związaną z naszym wyzwoleniem i zbawieniem. Droga jest jedna i wiedzie przez bezwarunkowe poddanie, które często jest mylone z fatalizmem, a więc wiarą w nieuchronność określonej wersji przyszłości i pasywnością. Ale chodzi dokładnie o przeciwieństwo fatalizmu. Podstawą jest przyjęcie i pełne zaakceptowanie swojej boskości. A wtedy idziesz do świata z najwyższą pokorą, ale jednocześnie pełnym uznaniem swojej mocy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wszystkie informacje, które docierają do mojego ciała i mojego ducha ze świata zewnętrznego, informacje, które nas obecnie zalewają negatywnym potokiem, powodują konieczność wprowadzenia duchowej higieny i dokonania świadomego zwrotu ku sytuacjom, które wprowadzają nas w stan radości, a nie lęku. Oczywiście ważne jest pamiętanie w tym kontekście, że jesteśmy dziećmi Boga. Bardzo wskazany jest też świadomy kontakt z naturą. Obejmijcie drzewo, czerpcie radość z tym związaną. To wszystko dociera do nas w sposób trywialny, przez umysł, ale jeśli świadomie doświadczymy tej bliskości z naturą, wytworzymy stan, który chcemy osiągnąć. Droga wiedzie przez miłość i radość. I natura jako czynnik zewnętrzny pomaga nam trzymać się tej drogi. A więc szukajcie radości, generujcie ją. Tę metodę stosuję od lat codziennie. Dziękuję przyjacielu za bardzo ciekawą rozmowę. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. Alles Gute. Alles Gute für euch alle. Danke. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich. Ciao, bye bye, ciao. I tak dobiegła końca kolejna rozmowa z Dieterem Broersem. W opisie do tego wideo załączam link do jednego z utworów Devy Premal. Tam znajdziesz też informacje, jak możesz wesprzeć mój projekt. A teraz chciałbym jeszcze krótko odnieść się do pewnego komentarza pod jednym z moich wcześniejszych nagrań. Jego autor sugerował, że mój przekaz to nic dla prawdziwych wojowników, że namawiam do uległości i pasywności. Dziękuję za ten komentarz, ale w tym kontekście mam odmienny pogląd. Absolutnie nie namawiam nikogo do pasywności. Wręcz przeciwnie. Uważam, że trzeba działać, ale nie z pozycji reakcji na wydarzenia świata zewnętrznego, bo wtedy je zasilamy i niepotrzebnie tracimy energię. Ponieważ działamy wtedy z pozycji siły, a nie mocy. David Hawkins napisał bardzo trafnie. Tu zacytuję fragment z jego książki. Siła automatycznie stwarza przeciwsiłę, jej działanie z definicji jest ograniczone. Moglibyśmy powiedzieć, że siła to ruch. Porusza się z jednego miejsca w drugie albo próbuje to uczynić, przełamując opór. Moc natomiast jest nieruchoma. Jest jak stałe pole,
które się nie porusza. Na przykład sama grawitacja nie porusza się względem niczego. Jej moc wprawia w ruch wszystkie obiekty znajdujące się w jej polu. Jednak samo pole grawitacyjne nie porusza się wcale. Siła zawsze porusza się przeciwko czemuś, podczas gdy moc nie porusza się przeciw niczemu. Siła nie jest pełna, musi stale być zasilana energią. Moc natomiast jest całkowita i kompletna w samej sobie i nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Niczego nie potrzebuje i niczego nie żąda. Siła ma niezaspokojony apetyt, stale konsumuje. Moc wręcz przeciwnie, energetyzuje, wydaje siebie, zaspokaja i wspiera. Moc daje życie i energię, siła ją odbiera. Spostrzegamy, że moc wiąże się ze współczuciem i sprawia, że czujemy się dobrze z samymi sobą. Siła zaś jest związana z osądem i powoduje u nas złe samopoczucie. Tyle Hawkins. Z pozycji mocy działamy zawsze, gdy przypominamy sobie, kim jesteśmy naprawdę. Wszechmocnym duchem, który na pewien czas postanowił doświadczyć ograniczeń Matrixa. A więc jesteśmy w tym świecie, ale nie z tego świata. A wtedy leży w naszej mocy, aby zadecydować, czy chcemy dane doświadczenie kontynuować, czy też skoncentrować świadomość na nowym wyzwaniu. Niech moc będzie z Tobą. Pozdrawiam ciepło, Tomek.